Cześć, witam wszystkich. Patrzcie, gdzie jesteśmy, co dzisiaj będę miał do dyspozycji. Triumph Tiger 1200 GT Pro. Jestem pod salonem Triumpha w Krakowie. Dziękuję chłopakom. Wypożyczyłem sobie na chwilę, ponieważ mój Tigerek, który teraz widzicie, idzie na serwis. I wziąłem sobie na próbę teraz tego 1200 GT Pro. Jeździłem wcześniej tylko rally wersją, tym jeszcze nie. Także chcę go wypróbować i nagram tutaj kilka ujęć. Słuchajcie, pierwszy raz jestem na tym GT Pro, pierwszy raz siedzę na nim i powiem tak, pierwsze co się rzuca w oczy, od razu mniejsze koło, u mnie jest 21 cali. Tutaj koło jest mniejsze, inna pozycja za kierownicą, szyba do góry. Tutaj menu jest raczej mi znane, bo jest takie jak u mnie. No dobra, kurde, od razu pierwsze co, całkowicie inna pozycja niż w moim. To jest pierwsze co mi się rzuca. No wiadomo, wersja GT bardziej przystosowana pod asfalt. Silnik 1200, 150 koni z tego co tam pamiętam. Muszę się do niego chwilę przyzwyczaić. Wiadoma sprawa. Nowy motocykl. Nie mój, wypożyczony. Muszę uważać. Tylko chciałem się przejechać tą wersją właśnie GT, ponieważ jeździłem już wersją rally, jak szukałem mojego. To jest z tym kołem właśnie dużym 21. Tu jest małe koło z przodu. No i od razu całkowicie inna pozycja. Kierownica troszeczkę niżej. Kolana mam jakoś tak inaczej, całkiem inna pozycja niż w moim. No muszę się chwilę przyzwyczaić. A wiecie, teraz mam o tyle dobre porównanie, bo przed chwilą jechałem tutaj godzinę swoim motocyklem do salonu. Więc po prostu zsiadłem bezpośrednio z mojego na ten. No i różnica jest zauważalna. Nie wiem czy na lepsze, czy na gorsze. Ja osobiście wolę duże koło z przodu. Kto co lubi. Ale nic, przejadę się kawałek, zobaczymy. Takie pierwsze wrażenia. Widoczność bardzo dobra. Wiecie co? Po przejechaniu 2,5 km, czyli dopiero co wyjechałem. Kurde, nie mogę sobie miejsca znaleźć na tym fotelu. Nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia. Tak dziwnie zsuwam się do przodu. W moim tego nie odczuwam. Pierwsze wrażenie, powiem wam szczerze, takie, jeśli chodzi o pozycję, no nie jest to co ja lubię. Wiadomo, każdy lubi co innego. Albo może przez to, że jestem przyzwyczajony do mojego, może też przez to tak jest. Zobaczymy, muszę przejechać kawałek dalej. No ale co, silnik, no tu jest 150 koni, wał Cardana, to jest następny plus, nie musicie się martwić o łańcuch, o smarowanie łańcucha. Jest to konkurent GS-a dużego, tego 1250. Jest to motocykl już dużo droższy niż mój. Tak jak wspominałem, wersja bardziej na asfalt. Na długie podróże. Sprzęgło chodzi bardzo delikatnie. Dużo lżej niż moje. Aha, tylko tu jest sprzęgło hydrauliczne. Ja mam linkę, no na pewno przez to, ale dużo fajniejsze. No, mapę silnika ma tak jak u mnie. Sport, road. Ma nawet offroad, no proszę. Tu macie, samemu się ustawia. Na deszcz, na drogę i sport. Zobaczymy sobie sport. Menu takie same jak i u mnie. Nawigacja, muzyka,
telefon, ustawienia telefonu, SMS-y, GoPro można sobie podpiąć, interkom, połączenia Bluetooth, a w czasie jazdy nie można tym się bawić ani przełączać, wyłącza się to. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, spróbuję w czasie jazdy zmienić ustawienia na zawieszenia na komfort. Było na normal. Szczerze powiem, że nie wiem, czy jeżeli tylko zjadę, tak jak teraz, na dół na komfort i uruchomię, czy on się w czasie jazdy sam... Chyba tak. Jeżeli wejdę teraz na... Tak, jest ustawiony teraz na komfort, na samym dole. Teraz zobaczymy, czy w ogóle jest jakaś różnica. No nawet na tym komfort, jak sobie stanę na podnóżkach, to i tak jest dużo twardszy niż u mnie, jak ja mam te przy moim zawieszeniu. No nie, jest miękki, ale dużo twardszy niż w moim, tak się mi wydaje. U mnie jest wysoki skok zawieszenia, 240 mm chyba z przodu i to wtedy właśnie czuć. No tutaj jest, wiecie co, stabilny, chociaż jest ustawiony na komfort, ale spróbuję jeszcze przełączyć teraz na sport. Mamy na samą górę na sport. O, teraz zobaczymy, czy jest jakaś... O tak, ojo, czuć. O Jezu, teraz to w ogóle twardy. Tu rzeczywiście różnica jest niesamowita. O kurde, się zmienił całkiem motocykl. No w ogóle wiecie co, jak ja tak na przykład w moim, tak jak teraz widzicie, sobie zrobię, no to u mnie do około 21, no to pływa ten przód, nie? Wiadomo, a tutaj jest stabilnie. No fajnie, teraz mam na przykład ustawioną mapę silnika na sport, zawieszenie na sport. O, to jest bajka. To na pewno jeśli chodzi o drogę asfaltową, zakręty, to musi być bajka. Ale różnica jest niesamowita, naprawdę. Jak tylko zmienimy to zawieszenie, to się całkowicie utwardza. Fajnie, fajnie. Tempomat identyczny jak w moim. A ja cały czas mówię w moim, a ktoś kto nie wie czym ja jeżdżę, to ja ogólnie jeżdżę 900 Tigerem, tylko Rally Pro z tym kołem 21 cali. Dlatego go porównuję do mojego, no bo mam, wiecie, to jest Triumph. Ten sam wyświetlacz TFT, w ogóle tutaj całe te przełączniki do świateł, do kierunkowskazów, do obsługi menu i tak dalej, to jest wszystko to samo, identyczne, nic tu nie jest zmienione. Cały wyświetlacz ten TFT w tej mojej wersji poliftingowej jest właśnie ten sam co tutaj, z tego 1200, także ja tu jestem obeznany w tym. Także czuję się jak u siebie w domu, że tak powiem. Ale motocykl jest inny, to fakt. Nie mogę sobie pozycji tak na razie znaleźć. Chociaż już zaczynam się przyzwyczajać. Pierwsze wrażenie było takie nie za bardzo. Fajnie, silnik tutaj się fajnie zbiera. A ten quick shifter strasznie dziwnie. Długo się coś namyślał, nie wiem czemu. Ja tutaj nie musimy zwolnić. Aha, i o czym nie mówiłem jeszcze, tu jest system bezkluczykowy. Tu normalnie, nie zwróciłem uwagi, ale powinno być jeszcze radary z przodu i z tyłu, ale pewnie nie jestem. Podgrzewane manetki, to widzę, no to musi być wiadome. Podgrzewana kanapa. A powiem wam, że hamulce tutaj to jest bajka. To są chyba te same co moje, ale jakoś mam wrażenie, że lepiej hamują, naprawdę, no. Dwoma paluszkami, Brembo, coś pięknego. Ale co, no takie pierwsze wrażenia to powiem wam tak, no na asfalt, na zakręty, no to nieporównywalnie do mojego. Tutaj kładziecie się, no pięknie. Jeszcze mam teraz ustawione na ten sport. Ale czy, kurde, no nie wiem, jeszcze nie chcę nic mówić, bo to za krótko nim jeżdżę.
Musiałbym go wziąć na weekend, wiecie, pojechać gdzieś na przykład, zrobić ze 300-500 km. Można by było już jakieś sobie zdanie wyrobić na ten temat. To są tylko takie pierwsze moje wrażenia. Pierwszy raz jadę nim tą wersją GT. A czemu nie wyłącza kierunkowskazu? U mnie jest tak, że jak wyjdziecie z zakrętu, to po chwili sam się wyłącza. Muszę spróbować jeszcze raz, nie wiem, teraz chyba mi nie wyłączył. U siebie mam tak zrobione, że jak się przesunę do tyłu, to zostaję w tej pozycji, a tu jest tak jakby ta kanapa troszeczkę do góry i cały czas zjeżdżam w dół w stronę baku. Nie wiem, czym to idzie, czy to jest ta kanapa skonstruowana, czy po prostu ten motocykl, on jest tak zrobiony pod kierowcę, żebyś właśnie siedział z przodu, bardziej tak sportowo. Hamulce fenomenalne, fenomenalne hamulce. No zobaczymy, czy teraz się wyłączy kierunkowskaz, bo powinien się wyłączyć. A, nie, dalej. Kurde, nie wyłącza się. Naprawdę? 1200 wersji GT Pro, a w mojej 900 się wyłącza? Dziwne. Ale tak, to macie panowanie nad motocyklem całkowite. Wiecie co, to jest duży motor. Czy motor, duży motocykl. Ale tak jak go teraz rzucacie z boku na bok, to naprawdę on się wydaje, jakby był taki leciutki. No wyważony jest fenomenalnie. Oj, jednak droga zamknięta. To 150 metrów. Będę musiał sobie szukać jakiegoś objazdu. Aha, mogę jechać, facet mi pokazuje. No to dobrze, to jadę. No to czekajcie, no to jak już tak mam, to go przetestujemy i go w takim terenie, nie? Poczekajcie, wchodzimy w menu. Zrobimy sobie zawieszenie na komfort. Nawet dobrze się ułożyło, to sobie go sprawdzimy. I mapę silnika zmienimy na offroad. I co teraz? Ma wyłączone ABS, ok. No dobra. Nagrywa mi się? Nagrywa mi się. Zobaczymy, jak teraz na komforcie. Kurde, bajka. No, żeby mnie tutaj goście nie wyrzucili stąd. Ale spoko się prowadzi nawet. Na takim lekkim offroadzie. Nie jest źle. No dobra, możemy zmienić teraz na normalne, drogowy, czy nie? Bo u mnie się tego nie da zrobić. No, nie da się, właśnie trzeba się zatrzymać. A silnik to jest bajka. Silnik to jest bajka. Ale na tym miękkim nurku jest strasznie zawieszenie. Nie mogę tu przesadzać za bardzo. Triumph Tiger 1200 GT Pro. Jeden z 4 wariantów nowej gamy. Ceny startują od 93 900 zł. Do wyboru mamy szosowe GT Pro i GT Explorer, a także bardziej terenowe Rally Pro i Rally Explorer. GT Pro, czyli ta wersja, na której jadę, ma 20-litrowy zbiornik paliwa, regulowaną wysokość siedzenia od 850 do 870 mm i waży około 245 kg, gotowy do jazdy. GT Explorer wyróżnia się przede wszystkim powiększonym 30-litrowym bakiem, dzięki czemu zasięg rośnie o kilkaset kilometrów. Wersje Rally różnią się nastawieniem bardziej terenowym. Mają wyższe zawieszenie i siedzenia regulowane od 875 do 895 mm, a Rally Explorer również dostaje ten 30-litrowy zbiornik. Serce wszystkich Tigerów to nowy 3-cylindrowy silnik 1160 cm3, który rozwija 150 koni mechanicznych i 130 Nm momentu. Napęd idzie wałem Cardana, mamy 6-biegową skrzynię i sprzęgło typu Sleep Assist. Zawieszenie to półaktywne Showa ze skokiem 200 mm, które automatycznie dostosowuje się do obciążenia, a dodatkowo potrafi obniżyć motocykl przy zatrzymaniu nawet o 20 mm. Koła w GT to 19 cali z przodu i 18 z tyłu. W wersji Rally mamy zestaw bardziej terenowy z przodem 21 cali.
Za hamowanie odpowiadają typowe Brembo z tylema z przodu i Brembo z tyłu. A kierowca ma przed sobą nowoczesny 7-calowy ekran TFT z systemem łączności MyTriumph. W standardzie dostajemy tempomat, podgrzewane manetki, quick shifter i kilka trybów jazdy. Od Road i Sport po Offroad Pro w wersji Rally. No dobra, muszę wracać już w stronę salonu. Muszę oddać. Niestety nie mam zbyt dużo czasu, żeby nim sobie pojeździć. To by trzeba było wziąć go, tak jak mówię, no minimum na weekend, żeby ten motocykl wyczuć, żeby go, wiecie, przetestować na autostradzie, na ostrych zakrętach, gdzieś, wiecie, po jakimś terenie. No najlepiej przed kupnem motocykla to właśnie sobie wypożyczyć go na 2-3 dni. To coś go, wiecie, to coś wtedy można więcej powiedzieć na ten temat, nie? I to jest takie pierwsze wrażenie moje, bardzo pozytywne. Ale czy bym go zmienił za mojego, nie wiem, musiałbym się dobrze zastanowić. Tylko tak jak mówię, no, jak ktoś chce kupić motocykl, tym bardziej taki drogi jak ten, bo to już są motocykle z najwyższej półki, no to polecałbym go wcześniej gdzieś wypożyczyć, albo sobie jechać gdzieś, wiecie, czasem w Hiszpanii, czy tam gdzieś mają firmy, co wypożyczają takie motocykle, możecie sobie jechać na tydzień urlopu i wypożyczacie sobie takie i jeździcie tam, to wtedy go można wyczuć i zobaczyć, czy to pasuje pod każdego z was, no nie, bo motocykl to jest tak naprawdę, każdy motocykl jest dla kogoś innego, no. Jednemu się bardzo podoba i fajna pozycja, drugi powie, że jest tragiczna pozycja dla niego i się mu źle nim jeździ. To jest raz. Dwa, ja nie jestem dziennikarzem, nie będę wam tutaj, wiecie, pięknie opowiadał o różnych... O, spróbujemy się tu przycisnąć. O, jedzie GS nowy. Nie będę wam tu pięknie opowiadał, rzucał wszystkimi danymi technicznymi, chociaż po filmie coś może nagram i opowiem takie podstawowe, powiem wam takie podstawowe dane techniczne. I ja też nie mam takiego doświadczenia jak dziennikarze, że jeżdżą, wiecie, co chwilę nowymi modelami, wszystkimi możliwymi, także oni mają dużo lepsze porównanie, no nie? Ja jeżdżę tylko tym moim, no i oczywiście tam różnymi jeździłem w swoim życiu, ale chciałem się przejechać tą wersją GT, żeby sobie go tak, wiecie, porównać do tej mojej wersji i do tego 1200 tylko Rally, bo tym Rally jeździłem 21 koło z przodu cali. No to tamten, z tego co pamiętam, no to bardzo wysoki, wiecie. Jeszcze zwróciłem uwagę, jak przełączycie mapę z drogowej na sport, jest to bardzo odczuwalne. Zbiera się dużo lepiej. U mnie aż tak bardzo nie czuję tej różnicy między drogowym a sport, chociaż też, ale tu wydaje mi się, że bardziej. I co jeszcze? Ten silnik lubi bardzo wysokie obroty. Z dołu się fajnie zbiera, ale jak już przekroczycie te 5-6 tysięcy, no to wtedy czuć tą moc dużo bardziej, nie? To co zauważyłem teraz. Powiem wam szczerze, że coraz bardziej zaczynam się do niego przyzwyczajać. Pierwsze kilometry były takie dziwne trochę, ale kurde, coraz bardziej mi się podoba. Naprawdę coraz bardziej mi się podoba. Ale kurde, jakbym tak, powiedzmy, miał duży przypływ gotówki, że tak powiem,
to wtedy może bym zmienił właśnie takiego 1200 GT na trasy jakieś dalekie, a drugiego bym sobie kupił jakiegoś małego, wiecie, taką terenówkę, crossa czy coś, na to, żeby sobie pojeździć po dziurach. To byłoby tak idealnie. No ale wiadomo jak to jest. Ale do lekkich szutrów, do takich właśnie dróg jak tam przed chwilą jechałem, idealnie, nic nie trzeba więcej. Bo on sobie radzi świetnie, a patrzcie, tu macie zakręty, kurde, kładzie się, no super, coś pięknego. No i odkręcacie mu manetę z czwórki. Momentalnie wchodzi na obroty. Co mi się troszkę nie podoba, ten quick shifter. Pewnie na kamerze tego nie będzie widać, ale jak mu odkręcę, o, i zmieniam, to on go tak, kurde, przez chwilę blokuje. Oj, tu trzeba zwolnić, teren zabudowany. No, tak go przez chwilę blokuje przy tym, tak zwalnia. Troszkę mi się to nie podoba, nie wiem, musiałbym się do niego przyzwyczaić, być może. A teraz mu odkręciłem przed chwilą manetę, właśnie zrzuciłem następny bieg, quick shifter, i tak go troszeczkę dławi przy tym zmianie biegów, nie wiem czemu. U mnie też tak jest czasami, już to mówiłem w moim filmie, kto nie oglądał, to zapraszam, tam miałem recenzję mojej 900 Rally Pro. To u mnie też się tak czasem zdarzy, ale tylko jak jadę powoli, powiedzmy tak jak jadę teraz, z całą prędkością już rzucę, to tak czasem mnie zwolni, ale jak w moim, jak mu odkręcę manetę i zmieniam biegi, no to tam quick shifter działa fenomenalnie. A tu zauważyłem, że i spróbujemy może teraz kawałek. O właśnie, nie wiem, tego nie będzie widać w kamerze na pewno. Ja to czuję tak, mi tak zwalnia mi nie wrzuca płynnie tych biegów. Troszkę dziwnie. Nie wiem czym to idzie. O! Dobra, facet, zwolni. Tutaj widzicie, i kierunkowskaz znów był włączony i mi się nie wyłączył. Ja się już przyzwyczaiłem do mojego, że zawsze z zakrętu wychodzę, to mi się wyłącza. I to jest trochę dziwne, nie wiem czemu. To jest wersja GT Pro najbogatsza, muszę trochę poczytać. Powiem wam szczerze, że wcześniej nie czytałem, specjalnie to robiłem, nie czytałem dużo o tym GT Pro, ani danych, ani nic, przez to, że właśnie nie chcę się sugerować tym, nie chcę, wiecie co, przeczytać, a ile ma koni, jakie ma zawieszenie, to tamto, bo chcę mieć takie pierwsze odczucie, wiecie o co mi chodzi, takie wsiąść na motocykl, przejechać się i to co czuję. Także z tego co wiem, to powinny być czujniki w lusterkach, powinien być radar przód, tył, chyba. No i te kierunkowskazy na przykład u mnie się wyłączają, tutaj nie wiem czemu tak jest, dziwne. To jest też zwykły tempomat, widzę, że ma podgrzewane manetki, widzę, że ma podgrzewany fotel. Tylny fotel nie sprawdzałem, ale pewnie też. Ale powiem wam, że no zdecydowanie za krótko nim jeżdżę. To jest tylko takie pierwsze wrażenie, ale z każdym kilometrem coraz bardziej mi się podoba, naprawdę, coraz bardziej mi się podoba. Jeździ się nim bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Nie podoba mi się to, że ta kanapa, jak się cofnę do tyłu, zsuwam się na dół. I jest jedno miejsce, jedna pozycja tu przy zbiorniku, dosyć blisko, w której, no, ok, siedzi mi się wygodnie, nogi schowane mam tutaj za zbiornikiem. Siedzi się wygodnie, ale podejrzewam, że jadąc na przykład te 600, 700, 800 km na autostradzie, to ja na tym moim się cofam przód, tył i zmieniam sobie pozycję i siedzę wygodnie, tak samo jak się cofnę do przodu. A tutaj widzę, że cały czas mnie ta kanapa zsuwa na dół. To mi się nie podoba bardzo. No ale cóż. Ale poza tym, kurde, fajne. Naprawdę fajne. O czym jeszcze nie wspomniałem, to o tej szybie. To jest oryginalna szyba, wiadomo. I powiem wam, ja mam 186 wzrostu i ta szyba naprawdę robi robotę. Ja bym tutaj, jak gdyby to był mój motocykl, ja bym tutaj nic nie zmieniał, żadnego deflektora, nic. Jest świetnie to zrobione. W ogóle mi tu w kask nie wieje. Mam ustawione teraz co prawda na najwyższym ustawieniu, ale jest to oryginalna szyba. I kurde, naprawdę super, bo w moim była zmieniana szyba. W moim mi dawało po kasku wiatrem. A ta szyba jest super. Naprawdę świetnie. W sumie nie dawałem jej na dół. Aha, tak, ta na dół, ok.
No teraz akurat jadę powoli, no ale czuję, już teraz troszeczkę wieje, tak. Słyszę, że wieje mi na kask. O, tak. O, od razu jest zauważalna różnica. O, teraz od razu ustało. Fajna, ta szyba jest bardzo fajna. Myślę, że nie trzeba byłoby zmieniać w ogóle na akcesoryjną, ani żadnego deflektora, chociaż nie jechałem po autostradzie, no to wiadomo, jakbym wyjechał na autostradę przy 130, 140, no to wtedy by można było to sprawdzić, być może wtedy rzeczywiście, ale tyle co ja się tu przejechałem, no to szyba bardzo dobra. Wiecie co? Ja sobie teraz tak przypomniałem, że te czujniki, te radary z tempomatem i te czujniki w lusterkach to były w wersji tej właśnie Explorer, czyli tej najbogatszej. Bo tak sobie teraz właśnie przypomniałem, że to tak chyba było. Nie w GT Pro, tylko Explorer, czyli w tej najbogatszej wersji. No dobra, słuchajcie, może dwa słowa podsumowania, bo za niedługo oddaję ten motocykl. Tak w ogóle dwa słowa też o Triumph Kraków, bo nie jest to żaden film sponsorowany, broń Boże, ale muszę powiedzieć dwa miłe słowa o nich, bo serwisuję u nich mojego Tigera, tą 900 i jestem bardzo zadowolony, bardzo miła obsługa, wszystko zawsze było tip-top, także polecam, szczerze, naprawdę. Bardzo fajny salon i wszystko działa tak jak należy. A co do tego motocykla, słuchajcie, tak jak mówiłem, nie jestem dziennikarzem, nie będę tutaj o nim opowiadał jakoś pięknie, ale jako taki zwykły użytkownik motocykli bardzo mi się podoba ten sprzęt. Co najważniejsze, czuję się na nim tak, jakby to był mój. To jest chyba najfajniejsze, bo jak sobie wsiądziecie na taki motocykl i czujecie się na nim pewnie, czujecie się bezpiecznie, wiecie, tak jak ja, czuję się tak, jakby to był mój motocykl. To samo miałem właśnie z tą moją 900. To już jest bardzo duży plus, ponieważ być może, nie wiem, być może jest przez to, że ja na co dzień jeżdżę Triumphem, więc to wszystko tutaj, co widzicie przede mną, ja to znam, nie? Bo to jest to samo u mnie. Być może to sprawia takie wrażenie, ale jeżeli chodzi o prowadzenie motocykla, wyważenie, no to czuję się świetnie na nim. Troszeczkę pierwsze kilometry były takie dziwne, ale to wiadomo, no jak wsiadasz na nowy sprzęt, którym nigdy wcześniej nie jeździłeś, no to musisz się przyzwyczaić, ale z każdym kilometrem naprawdę bardzo mi się podoba, coraz bardziej mi się podoba. Nie wiem, czy bym go zmienił z mojego na tego, no bo ja uwielbiam moją 900, przede wszystkim to zawieszenie, bo ja sobie lubię jeździć po dziurach troszeczkę, więc może bym nie zmienił, ale kurde, jak fajny. Jak ktoś na przykład dużo jeździ po asfaltach, offroadem również tym przecież pojedziecie wszędzie, no nie, bo to ja mówię o takim szutrze lekkim, jakichś kamieniach, jakieś polne dróżki, no to bez problemu przecież takimi się jeździ, bo to do tego są stworzone motocykle. Ale jak lubicie jeździć dużo w dalekie trasy, zwiedzać Europę, no super, to jest motor wygodny. Ochrona przed wiatrem perfekt. Bardzo wygodnie się jeździ, no wał Cardana, czyli nie ma łańcucha, nie trzeba się przejmować smarowaniem, naciąganiem i tak dalej. Tutaj cały ten bak chroni Ci tutaj całe nogi. Mam kolana schowane tutaj za te wszystkie osłony. No na dalekie trasy idealny motocykl, naprawdę. Świetny. Co mi się nie podoba, tak jak może już wcześniej wspominałem, że ten fotel trochę, nie wiem czemu, akurat pode mnie, nie? Mówię to pod siebie. Jak jest, że mam jedną pozycję, tylko nie mogę sobie inaczej usiąść, bo mnie cały czas spycha na dół do baku. Ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, bo jak przesiadłem się z mojego, no to tak było dziwnie, ale teraz już się czuję świetnie. Fajny. Więcej może tam o nim opowiem w filmie, pewnie o jakieś dane techniczne i tak dalej, cena. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Sprzęgło hydrauliczne fenomenalne. Hamulce bajka, naprawdę. To są hamulce bajka. Silnik 3-cylindrowy, lubi wysokie obroty. Odejście ma niesamowite, a szczególnie przy wyższych obrotach. Zresztą kto jeździł Triumphem z tym silnikiem, to pewnie wie, o czym mówię. Ja też mam 3 cylindry, tylko u mnie jest tam 108 koni, tu jest chyba 150 czy jakoś tak. Tu na przykład na dwie osoby z kuframi załadowane, no to on tutaj na pewno nie... Tu mu mocy nie zabraknie, nigdy nie zabraknie mocy. Także świetny motocykl. Myślę, że mogę go polecić. No jest to dosyć drogi sprzęt.
Tak jak wspomniałem, jest to konkurent GS-a BM-ki 1250. Wszyscy wiemy, jaką ma BMW markę wyrobioną i ile tych GS-ów jeździ. Jeśli chodzi osobiście o mnie, no to ja akurat nie jestem fanem BMW, ale to jest moje prywatne zdanie. Gdybym szukał dużego motocykla, to byłby to być może mój faworyt. Ale chyba w wersji jednak rail. Jadłem się z powrotem na moją 900 z tego dużego Tigera. I co się rzuca od razu w oczy? To tak, na pewno tamten tutaj dużo bak szerszy, czyli bardziej chroniło mnie na nogi. Kierownica w tym 1200 bodajże jest troszeczkę szersza, bo takie mam wrażenie, że jestem bardziej wąsko teraz. Albo tak się mi wydaje przynajmniej. No i ochrona przed wiatrem jednak w tamtym była lepsza, ponieważ ja tu mam szybę wysoką niby, ale tu na boki mi daje na ramiona troszeczkę wiatr. Tamtego tak nie czułem. No i cały mój wydaje się taki smuklejszy i węższy, no nie? I troszeczkę może wyższy. Takie przynajmniej wrażenie odnoszę. Czyli tak ogólnie podsumowując, no tamten taki szerszy, bardziej niższa pozycja tu z przodu, no bo mniejsze koło. Tak typowo bardziej ustawiony na asfalt, nie? Na dłuższe trasy na asfalcie. Jakby to miał porównać z moim, mi osobiście bardziej pasuje pozycja właśnie na tym, ale tamten to jest inny motocykl do czego innego. I co dziwne, znaczy dziwne, nie dziwne, tak przesiadając się od razu z tamtego na ten mój, ten mi się jakoś tak fajnie lepiej zbiera. Co ma mniej koni, jest trochę lżejszy, ale tu z niższych obrotów mi tak szybciej się zbiera na obroty. Wiecie, jak odkręcę manetę, to od razu reaguje. W tamtym trzeba było troszeczkę chwilę poczekać. Być może to jest, nie wiem, łańcuch, wał kardana, może przez to też, nie wiem. Ale ten mi się bardziej taki bardziej zrywny wydaje. Dużo szybciej się zbiera. Przy wyższych obrotach być może nie, no tamten ma jednak więcej koni. Ale to są takie moje pierwsze odczucia, przesiadając się od razu z jednego na drugi, bo to wtedy tak czujecie od razu, no nie? Ja lubię ten mój, na razie nie będzie zmieniany. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z niego. Dobra, chyba tyle. Jeżeli sobie coś przypomnę, to jeszcze Wam coś opowiem. Jak się komuś podobało, to możecie dać łapkę w górę. Aha, i jak czegoś zapomniałem, no na pewno o czymś zapomniałem, to piszcie w komentarzu, spróbuję Wam odpowiedzieć na pytania. Staram się odpowiedzieć na każde. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Także na razie, trzymajcie się, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?